Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj wideo na temat telefonu, który wzbudził w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku i na początku 2026 wielkie emocje, a mianowicie Poco F8 Ultra. To wideo miało w ogóle nie powstać, natomiast z uwagi na to, że zakupiłem ten telefon z AliExpress prywatnie, za własne środki, unboxing i tak muszę, słuchajcie, dokonać, nagrać, w razie czego gdybym dostał cegłę. Dlatego postanowiłem również Wam przybliżyć zestaw sprzedażowy. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Włączcie napisy w swoim języku. Zaczynamy. Może na wstępie powiem Wam, jaka to jest wersja. Jest to wersja 16 GB RAMu, 512 GB storage, wersja Black, data produkcji kwiecień 2026, więc od chyba grudnia czy od listopada na pewno je produkują. W kwietniu jeszcze produkowali, teraz mamy czerwiec, więc miesięczny telefon i tutaj mamy serial number, tego nie będę Wam pokazywał. Telefon jest zafoliowany. Mamy logo Bose. I jeszcze na dole mamy informację o zawartości zestawu. Według informacji, jaka jest zawartość opakowania, nie powinniśmy dostać ładowarki, więc jest to prawdopodobnie wersja europejska, na rynek europejski i powinna podlegać normalnie gwarancji. Mamy informację o tym, że albo nie mamy, bo tutaj nie ma informacji, czy jest, czy nie ma ładowarki w zestawie. No dobrze, słuchajcie, to otwieramy. Otwieramy zestaw. Wersja globalna, jedyna słuszna. Co mamy w środku? W środku mamy pokrowiec, prawdopodobnie. Tak, pokrowiec i kabelek, czyli wersja europejska i sam telefon. Ładowarki tutaj nie ma. Ale mamy, słuchajcie, informacje. Mamy Snapdragona 8 Elite generacji 5, czyli najwydajniejszy obecnie procesor mobilny. Mamy wielką baterię węglową, tą nowej generacji 6500 mAh. Mamy potrójny aparat, 3 aparaty 50 megapikseli, w tym główny z czujnikiem Light Fusion 950 i peryskop pięciokrotny, też 50 megapikseli, oba z optyczną stabilizacją, z autofokusem. Jedynie ze stałym fokusem jest 32 megapikselowa kamerka przednia i kamerka tylnia szerokokątna, która wcale nie jest taka szerokokątna, 0,7. Mamy też wyświetlacz 6,9 cala, niestety nie LTPO, tylko LTPS, czyli tutaj nie schodzi do 1 Hz i to jest jeden z tych miejsc, gdzie zaoszczędził Xiaomi, żeby zrobić ten sprzęt tańszy. Sold by Bose. Mamy też subwoofer. W zasadzie pierwszy telefon ze stajni Xiaomi z takim subwooferem. Ten subwoofer jest w tym miejscu. Ja mam wersję, słuchajcie, czarną. Jest też wersja oczywiście jeansowa, niebieska. Sprawdźmy sobie boki. Metalowa ramka, klawisz głośniej, ciszej, klawisz odblokowania ekranu. Mamy tutaj na anteny miejsca. Od spodu mamy głośnik USB-C, ale tym razem z wyjściem wideo. Szybszy, nie 2.0, tylko USB 3.2 już, standard. Podobnie jak w 17 Ultra Xiaomi. Tacka SIM. Druga strona
nie ma nic. Trochę wystaje wyspa aparatów. Tutaj subwoofer sygnowany logiem Bose i te 3 kamery, w tym tutaj peryskopowa 5 razy. U góry mamy jeszcze głośnik. No i ten duży ekran 6,9 cala. No to nic, pozostaje mi tylko włączyć sprzęt i liczyć na to, że zadziała. Uruchamia się Poco. I będziemy mieli ten wielki 6,9 cala ekran. Ekran wygląda na taki, jak być powinien, a więc nie pozostaje mi nic innego, jak skonfigurować sprzęt. Dobrze, słuchajcie, to pierwsza konfiguracja. Daję polski, kraj też Polska, akceptuję politykę. Pominiemy sobie ekran blokady, pominiemy sobie w tej chwili Wi-Fi. Lokalizację wyłączamy. Wysyłanie danych diagnostycznych też sobie wysyłamy. Przepraszam, odblokowujemy. Dajemy akceptuję. I teraz tak, lokalizację wyłączamy, automatyczną aktualizację systemu wyłączamy. Dane diagnostyczne też wyłączamy, spersonalizowane reklamy też wyłączamy, bo dzięki tym ustawieniom nie będziecie mieli reklam w systemie. I tak wybieramy wyłącz, program zadawania użytkownika też wyłącz, uprawnienia systemu demont też wyłącz, automatyczna aktualizacja aplikacji też wyłącz, łączność też wyłączamy, kontroli rodzicielskiej nie włączamy, ustawienia czcionki szuflada z aplikacją, przyciski wybieramy, nie gesty. Tu możemy zostawić pionowo. I to jest taka najszybsza konfiguracja, słuchajcie, aby uniknąć reklam w Redmi, w Xiaomi czy w Poco, bo ludzie narzekają na reklamy, ale tych reklam może po prostu nie być, jeżeli się dobrze skonfiguruje sprzęt. No i mamy ten wielki 6 i 9 calowy ekran. Sam telefon wcale nie jest taki olbrzymi. Myślę, że całkiem fajna opcja. Co jeszcze mamy, słuchajcie, w zestawie? Jest ten kabel USB. No i jest ten pokrowiec, który całkiem fajnie wygląda, ale jest niestety miękki. Pasuje na telefon. Na początek miły gest, więc fajnie, że jest. Trochę wystaje powyżej tych aparatów. Sam aparat. Nie zezwalaj. Jakiś samouczek, słuchajcie. Urucham aparat i teraz mamy tak. Mamy aparat 0,7. Mamy aparat 1. Aparat 2. 5-krotny peryskopowy i 10-krotny wycinek z peryskopowego. Jeżeli chodzi o wideo, to mamy 720, 1080, 4K w 30, 60 i 8K w 30. A dlaczego nie mamy w 4K? Słuchajcie, więcej klatek. To ciekawe. O, jak włączymy Steady Shot, to mamy tylko 2,8 w 30 klatkach. A jak chcemy 4K, to tak, 4K 60 to jest max, co możemy nagrywać. 120 nie mamy, ale myślę, że mało komu jest to tak naprawdę potrzebne. Słuchajcie, jeżeli materiał się Wam oczywiście spodobał, to proszę o łapki w górę oraz o subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. A ja na koniec jeszcze porzucę Wam kilka innych ciekawych filmów
z podobnej tematyki. Dajcie też znać w komentarzach, czy nadal uważacie, że jest to najbardziej opłacalny telefon na rynku. Tak zwany zabójca flagowców, czyli flagship killer. Dajcie znać w komentarzach, czekam na Wasze opinie.